Hej, z tej strony witam was na ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever The Samsara Worlds. No to pora na świat 8. Widzimy w oddali zamek, ale trochę zejdzie zanim do niego dojdziemy. Bądź ostrożny. No dobrze, postaram się. Nie mogę nic obiecać, ale postaram się. No i mamy Hammer Suita. Tu jest chyba dość użyteczny, bo tak, zabija wrogów, którzy są normalnie odporni na Fire Flowera, co jest bardzo użyteczne. No nie wszystkich, bo widzę, że roślinka ma gdzieś to dalej, ale na przykład te brosy chyba są odporne na kulę ognia, a tu proszę Hammer Suit je pokona. Także bardzo miło, że jest coś jednak dane dla tego Hammer Suita. Wow, fajny Kaizo Block. Muzyka bodajże Jack Rabbit. Akurat twórcy byli na tyle mili, że umieścili listę wszystkich utworów, jakie są użyte, więc po prostu wsadzę to do opisu i będzie kit. Liczyłem na to, że ten młotek go jednak pojedzie. No dobra, mamy i tak checkpoint. Coś się tu na pewno znajdzie jeszcze. Jest Fire Flower. No jak widać już nie pokonuje kupy z pomocą Fire Flowera. Okej, musimy uważać. Bo jak widać ten bro jest odporny na kulę ognia. Także będziemy mieli trochę trudniej niestety, skoro oberwaliśmy. Okej. No i kończy się czas. Pospiesz się. Nie wiem, czy to jest zamierzone przez twórców, ale podoba mi się, że w tych rurach tak się pokazują roślinki, że tak możesz skakać od jednego do drugiego. Jak się akurat chowa jedna roślinka, to wychodzi kolejna i tak dalej. Podejrzewam, że zamierzone. No dobrze. Drugi etap. Zostawmy sobie na wszelki, abym tu oberwał szybko. A byłoby na czym. Mamy różne wieże w tle, niestety nie możemy do nich wejść. Może raczej stety. Kto wie. Może byłyby sakramencko trudne. Chyba jak stoimy na rurach, nie, one nie wychodzą wtedy, to dobrze. Co nie oznacza, że będą łatwymi przeciwnikami. Okej, bodajże kule ognia tych przeciwników rozbijają się o bloki tych bro, więc miło. Między młotem a kowadłem, co? O, coś mnie zablokowało, jakaś niewidzialna bariera tu jest. Ej, może stąd sobie po prostu pójdę? Strasznie dużo przeciwników naraz. Okej, alrighty. No, czemu te młotki przelatują dalej, to trochę dziwne, ale okej. O, dziękuję za one-upa. Okej. Oh no. Akurat na złość postanowił zeskoczyć w tym momencie.
Wysiałby, powiesz, że jakiś tu... Monetki będą do wybicia, a jednak nie. To wszystko dla Poison Mushrooma. Okej. Znaczy, ten Goomba trochę nam przeszkadza. I teraz byłoby szkoda umrzeć. No, dobra. No jeszcze 2 monetki do kolejnego życia. Na szczęście, jeśli mieliśmy chociaż 8 żyć uzbieranych właśnie, no to te życia pozostają nawet jak wyszliśmy z gry i wróciliśmy. Jak widać miałem 8 żyć od początku świata. Więc jest to bardzo miłe ułatwienie, że nie zaczynamy zawsze z 4 życiami, tylko jak sobie nazbieramy i wyjdziemy z gry, to będzie mi 8. No, ograniczenie to bodajże 8, nie jest nasza, że nazbieramy 20 żyć, wyjdziemy z gry, wrócimy i będziemy mieli nagle 20 żyć cały czas. Tak dobrze niestety nie ma. Te kule ognia w sumie, no Super Mario Bros. Były takie mini działka, pamiętam, z takimi kulami armatnimi. Nie kulami ognia. No, oczywiście nie zabraknie też dział lawy, brosów czy Bill Blasterów. O to się nie musimy martwić. O, twąpy też się znajdą. Nie lubię nikać twąpów, jak się porusza ekran. Tak jakoś mam wrażenie zawsze, że nie wejdę. Okej, możemy sobie przejść górą, bo na szczęście kule ognia tych przeciwników, jak widać, rozbijają się o ścianę. A raczej o sufit teraz. Oj, nie wiem, gdzie to poleci. Prawie na mój łeb oczywiście. Najważniejsze, że jest checkpoint. To jest najważniejsze. Już myślałem, że Mario powie alrighty i dostanie w łeb z Bullet Billa, ale na szczęście nie. Oj, no i teraz mamy te trudniejsze Bullet Bille, które to będą za nami podążać. Dobra, no nie, bo to jest loteria, czasami będą łatwi, czasami super trudni. Dobra, skoczyliśmy tu. Czasami te roślinki nie strzelają, jeśli nie byliśmy blisko nich, jak były na naszych oczach, więc tak śmiesznie wyglądają wtedy. Tak patrzą na nas po prostu. No takie. Co tam? Kurde, chciałem odskoczyć od tego, ale za późno to zrobiłem. Dobra, to ja zaraz wracam. Tu i tak bym chyba nie wskoczył już. Trudny skok. Dobra, to chyba było mniej więcej tu. No prawie w sumie, tylko trzeba będzie te armatki jeszcze przejść. Czy to musi za mną jeszcze strzelać? Okej, tutaj będę musiał uważać, muszę przeskoczyć tam. Dobra, to jest trudny skok, szczerze mówiąc. Niezgany oberwę z kulownia. O! Super. Oberwałem. Tu chyba... Tak. Super. Jeszcze jeden dziad. Jest. Super. No i świetnie. To wygląda, jakby było wejście do Bowsera jak w jakimś świecie 8. Zwykły Mario Forever, ale nie, to chyba jest tylko dla ozdoby. Chyba nie ma tutaj nic takiego do zrobienia z tym. Dostałem one-upa. Nie wiem za co. Czy jest jakaś tu mechanika za wzięcie mety one-up? Jeśli zdobędziesz wysoko, nie wiem. Może po prostu dostajesz za przejście tego poziomu. No łatwy nie był. Dobra.
Dobra, zostawmy sobie na później. Fire Flowera. Hammersuita dostaliśmy na początku i niestety już nie za bardzo dostaniemy chyba. Trochę monetek zawsze się przydadzą. Trochę brosów nie przydadzą się. Dobra. No te odcinki nie wychodzą jak stoimy na rurach, bodajże, ale jeśli stoimy przy rurze, nawet jeśli tulimy rurę, to już niestety wychodzą. Trochę irytujące, ale nie jest źle, zgaduję. No dobra. Już myślałem, że obrę bez kuli ognia. To jest problem. A ten bullet bill to co? Dobra, udało się. Okej, tu prawie się zabiłem. Naprawdę głupi sposób. Naprawdę głupi sposób. Fajny byłby one-up. Tak tylko... No nie one-up. Checkpoint. Fajny byłby checkpoint, naprawdę. Już trochę to przychodzę. O, dziękuję. Zostawmy sobie na później. Znaczy tak raczej po to nie wrócę, bo bym tracił czas. Ale... Tak, proforma. Zostawmy sobie. Dziękuję. 13 pechowa liczba ponoć, ale... Może nam nie przyniesie takiego pecha, co? O, tu mamy kolejne, jakby co? Do wzięcia. Okej. Coś tam rzuca we mnie młotkami. A dobra, to te młotki były tamtego, co się odbijały cały czas. Dobra, nieważne. Nie wiem czemu Mario podskoczył w miejscu, nie wiem czy zauważyliście. Usłyszeliście ten dźwięk, że skacze, ale utkwił w miejscu. Czasami się tak zdarza niestety. Kurde. Może byłbym w stanie wrócić jeszcze po... Tak, super. Nieważne. Tak to nie wiem. A dobra, tutaj mam kolejny zresztą. Dziękuję za one-upa. No i to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o podwórze, pora na zamek. Swoją drogą dziwnie wygląda, bo jest jak widzicie taki zameczek na zamku. To jest bodajże z mapy z Super Mario World, tylko pokolorowany na szaro i dziwnie wygląda po prostu. Tak jest nałożony na inny zamek. Ale okej. Pora na fortecę. Plus jest taki, że możemy przez te platformy przeskakiwać, jak widać, normalnie od dołu, więc nie zablokujemy się na nich. Muzyka bodajże Super Mario 64, tylko jakiś remix. Okej, musimy poczekać, aż ten twomp otworzy nam drogę. No coś takiego.
No, trochę to zajęło. Mogłoby się wydawać, że ten twomp raczej odbije się od bloku, ale jednak tego nie zrobił. Oj. I spada w przepaść. Okej, jest checkpoint, super. No i mamy kolejny gimmick, platformy, które opadają, jak na nie wejdziemy. Przypomina mi to trochę Super Mario Bros. 3, tam były takie platformy ze strzałkami. Tu będziemy mieli one-up, ale jest dość trudny do zdobycia, będę szczerym. No tak, żeby go zdobyć, przede wszystkim należy nie wpaść w przepaść. Dobra. Czyli raczej nie powinienem tak zlatywać, okej. Jest trudny dlatego, że mamy tu wąskie przejście. Ale mamy też te twompy, które spadają. I jeszcze mamy roślinkę, która strzela z góry, jak widać w naszym kierunku. Ona nie strzela sobie tak w dół na ogół. Po prostu tak losowo nie strzela, tylko strzela w miejsce, w którym jesteśmy aktualnie. Więc tak trochę ciężko, szczerze mówiąc, z tym one-upem. Musimy jakoś wyliczyć, kiedy twomp się będzie podnosił, żeby przejść. Kiedy przejść. No jest to moim zdaniem arcytrudne. I tak obywam na sam koniec. Wymaga idealnego timingu, żeby to wszystko zrobić. Oj. Polecam przejść dołem, to tak się wydaje, to jest na odwrót tak naprawdę. Jak przejdziemy dołem, wychodzimy górą, a dużo lepiej iść górą, bo jak widać przejdziemy od razu do power-upu, nie musimy się męczyć z tymi. Okay. Tu one-up, więc spoko. Poczekajmy chwilę. Super. I tu jeszcze jeden, no nie powiem. Tacy są bardzo hojni, jeśli chodzi o te one-upy. A, muzyka z Mega Mana 2, Wily Stage 1, tylko remix. To zielone pole pokazuje nam, gdzie mamy stanąć w momencie, gdy kolce zaczną nas atakować. Żeby nie było łatwo, to zmieniają się miejsca, w których mamy stać bezpiecznie. Raz będzie po lewej, raz będzie po prawej. No i też kolejne utrudnienie jest takie, że te kolce zabijają nas natychmiast przy dotknięciu, niestety. I z tego co pamiętam, jeśli jesteśmy na samym dole sekcji, po prostu dotkniemy ściany, to zginiemy, bo tych kolców nawet nie widać, ale są już niby obecne. I zginiemy od razu, więc trochę irytujące moim zdaniem. Moim zdaniem kolce powinny tylko zabijać od razu, jak się ruszają w ten sposób. O. Natomiast jak po prostu sobie są w miejscu, to według mnie nie powinny. Nic ci zrobić. Znaczy, nie przesadza, nic ci zrobić. Powinny cię po prostu zranić, tak jak zwykły przeciwnik. Myślę, że to byłoby lepsze. A być może nie da się tak tego zaprogramować, nie wiem, nie znam się. Tylko mówię, że jak tak po prostu dotkniesz kolców, tak jak sobie siedzą na boku i umrzesz od razu, to trochę według mnie niemiłe. Dobra, nie ma co. Będzie checkpoint w tej sekcji, więc lepiej dotrzeć do checkpointa i gdzieś tam umrzeć pod checkpointa niż na siłę. Okay. Muzyka fajna oczywiście.
Okej, mamy checkpoint, to jest najważniejsze. To się zmieniają zasady. No jak widać, teraz bezpieczne pole jest na samym środku. O kurde. Chciałem to tylko wybić sobie bloczek na później, a skoczyłem w kolec, dobra. Mamy checkpoint, to jest najważniejsze. Przez chwilę jeszcze gra nam pokazuje, jakoby było inaczej, ale to bodajże zniknie. Mamy też dość dużo czasu, żeby... No więc... Okej, poczekajmy tu już. Już mam teraz sporo czasu, więc nie muszę się śpieszyć. Dlatego chciałem wybić wtedy tamten bloczek, bo się śpieszyłem. Dobra, poczekajmy lepiej. Aha, oczywiście, że... Przypadkiem tam, gdzie ja idę, akurat wszystko leci. Uff, trochę mnie zepchnęło, ale na szczęście nie w kolec. Okej. Napiję się herbatki, skoro i tak czekam. Okej, no i na szczęście też już w tym momencie się wyłącza ta ściana, więc nie mamy ryzyka, że tu wskoczymy i nagle oberwiemy. No i bodajże każda sekcja służy też jako odrębny checkpoint, bodajże jeśli na przykład jesteśmy na początku tamtej sekcji wieży, czyli niby nie zbieramy żadnego checkpointa, ale umrzemy, to zaczynamy na początku tej wieży i tak. A nie na zasadzie, że od początku etapu. To jest plus. Tutaj jest tak trochę nieprzyjemny przeciwnik. Tu z tego co pamiętam nic nie ma do leku, bo wiem wejść kiedyś nic tam nie było. To zgaduję ma być taka podpucha, żebyśmy myśleli, że coś tam jest. Weszli i oberwali. Nic nie widzę. Powiem się też to, że zamiast 8.5 jest ikonka 8 Bowser. Tylko jak ja to oznaczę w opisie filmu? Nie, wpiszę po prostu 8 Bowser. Chyba na klawiaturze nie zrobię ikonki Bowsera. No i będzie checkpoint kolejny, super. I kolejny one-up. No za to może podziękuję. Jest, dobra. Oj, nowi przeciwnicy. Jak widać, te kolczatki się rozpryskują na kilka innych. Nie wiem po co to mogę zrobić, nawet przejść tędy nie mogę, ale dobra. Okej, wróćmy może po Louis.
Dobra. Tu dość, że ta kupa zleci. Trochę chamsko. Więc polecam przeczekać, a nie próbować wskoczyć. Dziękuję. Dobra. 21 żyć. Mówię, fajnie by było, naprawdę fajnie by było, jakby więcej niż 8 życie zapisywało. No ale to i tak jest lepsze niż zwyczajowe 4, które się zapisują, więc nie będę narzekał. Siema Peach, Mario, pomóż. Okej, jak widać Peach nam będzie zrzucała co jakiś czas power up. Bardzo miłe z jej strony. I bodajże jak Bowser się zatrzymuje i strzela falami lawy, to wtedy on się za nami też odwraca, więc to nie jest na zasadzie, że możemy stać sobie z jednej strony. Tak jak na ogół jest. Więc trochę jest to trudniejszy atak niż na ogół. No, mamy one-upy, mamy power-upy. Więc jest naprawdę miło. Jeszcze użyję jednego ataku, jak już umarłem. Tak, bullet bille mają duży chyba hitbox. Nie kucnąłem po prostu. O, ten atak. Aha. No, dostałem tylko po to, żeby stracić. Okej. I czasami też Bowser użyje, jak widać, trochę innych ataków, jak się ładuje, nie tylko używa tego ataku, że stoi w miejscu i strzela falemi ognia. No nie jest to łatwy boss, no ale próbujemy ile się da. Aha! No tak. A z drugiej strony będę miał power up, jakby co. Dobra, to ja się na chwilę uciszę. Okej, udało się.
Chociaż nie było łatwo, ale bardzo mi się podoba, ma masę ataków, naprawdę. Więc jest to naprawdę zróżnicowana walka. Czasami ma też inny kolor oczu, żeby pokazać, jakiego ataku używa. Chociaż nie wiem, czy jak stoi w miejscu, po prostu się ładuje, to da się jakoś odróżnić, kiedy skoczy do góry i walnie w ziemię, a kiedy będzie nagle stał tylko i strzał kulami ognia. Pewnie się jakoś da. Ej, Peach! Dokąd? Okej. Niespodziewanie gra zmienia się w Super Mario Landa. Pamiętam, że tam mieliśmy takie fragmenty, gdzie lataliśmy stateczkiem. I walczyliśmy z przeciwnikami. W sumie tak też bez żadnego ostrzeżenia, tak Peach... Aha, Peach sobie po prostu znika? Czemu? Ej, nie musicie mi już tak spamować tymi... Trzeba poczekać chwilę. Strasznie mnie bawi to, że jak zginiemy, to dalej spamuje tymi strzałami. Dobra, jest. Nie no, mi się nie podoba, że jak oberwiesz, to gra zamiast od razu ci dać power up, to zrzuca go tak, że możesz go przegapić. To bez twojej interwencji w sumie samo zrzucie, jak tylko będziesz mały. Okay. Rozumiem, że klepiemy Bowsera, ale nie oganiam tego jeszcze szarego paska. Czy jakoś możemy rozwalić jego statek też? No, coś na pewno w tym chodzi. Chyba armatę możemy zniszczyć, co? O, i teraz muszę się zatrzymać, bo inaczej grzybek przeleci obok. No i też widzę, że power-upy są różne, jakie dostajemy, to chyba jest losowe. Lodowy widzę, że niszczy te bullet bille, więc jest to plus. Jak jesteśmy po prostu Super Mario, to zwykły strzał, co? Niestety nasz stateczek jest dosyć powolny. To wygląda fajnie. Jest nie tak łatwo czasami uniknąć, jak pocisk jest blisko nas akurat. No i też gra nas blokuje, nie pozwala nam wyżej wejść. O, to już maksimum. No i widzę, że uszkodziliśmy już coś ten statek i dymy lecą. Nie musimy się już przejmować bullet billami, zgaduję. Okej. Nie wiem, czy ten statek mnie może zgnieść, jak do niego podlecę, może wolę nie sprawdzać. Idzie dobrze. Ma tylko jeszcze 2 HP, a ja mam, widzę, sporo jeszcze doładowań. Okej. Okej. Ui. Siema Peach, zostawiam cię. Znudziłaś mi się. Co? Co? Okej. I co? Ej, chyba gra się softlockowała. Za to doceniam, że jest pauza. Naciśnij C, żeby powrócić. Bo na ogół jak zapauzujesz, to po prostu pokazuje się to białe okienko z Multimedia Fusion, czy tam CTF2, że Application Paused.
Przejdźmy się chwilę, może Ga się obudzi. Niechętnie to mówię, ale chyba Ga się softlockowała. Nie sądziłem, że coś takiego może popsuć grę. Myślałem, że Majo się po prostu przy pitch zatrzyma i tyle. Dobra. Chyba będę musiał przejść jeszcze raz w takim razie ten świat do tego momentu. To ja zaraz wracam, zapauzuję oczywiście, no i przejdę jeszcze raz. Coś innego mogę w tym momencie poradzić, nie? To ja zaraz wracam. Gra zapamiętała wszystkie życia, jakimi dysponuje, więc zgaduję, że samo F czy nie resetuje wskaźnika żyć. Jest dobrze, przynajmniej będę miał bardzo łatwą przeprawę, zgaduję. Raz przeszedłem, przejdźmy jeszcze raz. I się nie wygłupiajmy tym razem. Zaraz wracam. Dobra, no to zobaczmy, tym razem nie będę tak ruszał się chaotycznie przy tej pitch. Tak, z 20 żyć tylko 21, bo niestety 8-4 jest dość trudne, szczerze mówiąc, sporo na tym żyć straciłem, jak teraz przechodziłem znowu. Tak, mieliśmy po prostu poczekać, aż on weźmie pitch. I się tym razem nie popsuło, jej. Po tej bitwie Majo uratował Peach i wrócili do Grzybowego Królestwa. Majo myśli, że jego przygoda już się skończyła, ale w rzeczy samej Bowser tylko lekko został zraniony po bitwie. Zawsze myślimy, że Bowser umrze po tej bitwie, ale koniec końców my jesteśmy głupcami, więc Majo powinien stawić czoła nowemu światu w jego przygodzie. Ale to byłoby pełne niebezpieczeństwa i ciemności. Nazywa się Kraina Zero. Jeśli jesteś wystarczająco dzielny, możesz spróbować, ale jeśli nie, polecam ci raczej wrócić do domu wcześniej, ponieważ jest to kraina pełna wojowników, którzy są odważni i towarzyscy. Tak czy inaczej zależy to od ciebie. Gratulacje, skończyłeś główne światy. Teraz powinieneś stawić czoła dwóm wyborom. Jednym jest wrócić do domu, a drugim wyborem jest mieć nową przygodę. Którą wybierzesz? Bowser przygotowuje nowe bronie i umiejętności, by stawić czoła niebezpieczeństwom ze strony Majo. Czy jesteś przygotowany na wybranie teraz? Trochę dziwny angielski, ale dobra. No tak, to nie będzie ostatni świat. Przynajmniej nie ostatni świat ogólnie ze wszystkich, bo załóżmy, że to był ostatni główny świat, ale będą jeszcze dodatkowe. No i tutaj autor. No trochę zajęło oczywiście też powtórzenie tego świata. No na szczęście nie jest to świat rzymski XVII. Gdyby świat rzymski XVII to był i bym go musiał znowu powtarzać, bo by się coś popsuło pod koniec, to by nie wyglądał tak. Tylko tak. Jest, dobra. I co? Coś mogę wybrać? A, musiałem kliknąć Enter. Dobra. Po tej bitwie Bowser wyruszył do kolejnej bazy i Mario znowu go dogonił, żeby go drastycznie pobić. Mario wszedł do nowej krainy i ta kraina jest drugą i ostatnią strefą Bowsera. To oznacza, że Mario może uratować znowu królestwo, jeśli pokona Bowsera znowu w tej krainie. Kilka miesięcy później Mario wyruszył do nowej krainy, ale wyzwanie po drodze to silniejsi przeciwnicy i trudniejsze etapy. Jak z nimi sobie poradzimy? Czy poradzi sobie ze swoimi obowiązkami, czy może pokonać całkowicie Bowsera? Wszystkie odpowiedzi zostaną pokazane... Och, już wiem. Wszystkie odpowiedzi zostaną pokazane po pokonaniu Bowsera. No tak, mniej więcej wiadomo, jesteśmy w stanie zrozumieć, o co chodzi, ale po prostu dziwnie jest trochę napisane, szczerze mówiąc, czasami w niektórych miejscach. No i tak, i chciałbym jeszcze nagrać etap świata 9.0. Departure, odjazd, odlot. Tak, muzyka z Mega Man Zero 2 też się nazywa ta muzyka Departure i też tam na początku w Mega Man Zero 2 główny bohater podróżuje przez pustynię i zaczynamy naszą trudną przeprawę. Podoba mi się nawiązanie do tamtej gry.
Oczywiście będziemy musieli stawić czoła światu 9 tylko. To jest niby świat 9, ale jeszcze nie świat 9. No jak widać nie jest nic napisane. World 9, po prostu Departure, no i tyle. Ale żyć mamy tyle, że chyba sobie poradzimy. Musimy uważać, bo jest sporo tutaj elementów konstrukcyjnych i łatwo zginąć, bo nie zauważyliśmy, że gdzieś była podłoga albo jej nie było. Mamy checkpoint, super. Zawsze coś. Trochę niestety krótka muzyczka już się skończyła. Już dopiero teraz zapętliła się. Jeszcze mamy dźwięk wiatru i on nie jest częścią muzyki, tylko jest jako efekt. No czasami się zatrzymuję przyjrzeć się, gdzie mam skoczyć, bo wcale nie ma takiej dobrej widoczności przez te liczne backgroundy. O, na przykład tutaj nie zauważyłem, że tu jest bloczek. Bloczki są, które nam zagacają drogę. Głównie problem jest z tymi właśnie wiaduktami w tle, bym powiedział, one najwięcej zasłaniają. Oj. Mam nadzieję, że nie był do czegoś potrzebny ten kupa. Na szczęście nie. I na szczęście widzę, że już meta, więc super. No i dopiero teraz wkraczamy do świata 9. Więc nie był to świat 8, nie był to świat 9, była to jakby przejściowa plansza między nimi. No ale ogólnie grało się w nią fajnie, tak samo jak zresztą ze światem 8. Bardzo dobry świat, bardzo rozbudowany. Muszę przyznać, szczególnie zamek robił wrażenie. Ale te poprzednie etapy też były naprawdę spoko. Nie jestem fanem pierwszej połowy 8.4. Na filmie tego nie widać, ale przychodziłem znowu, to trochę tam straciłem żyć. Szczerze mówiąc. Nie wiem, tak jakoś ta pierwsza połowa 8.4 jest znacznie trudniejsza niż reszta świata moim zdaniem, ale tak poza tym to spoko, naprawdę. No więc świat 9 będziemy mieli, no ale to oczywiście już w następnym odcinku, myślę. Mimo wszystko główne światy za nami, no to jeszcze zmierzymy się z dodatkowymi. Byłbym zapomniał pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta, Zadosa, Domagała, Dawid Play 22, Nuevi, Fipeso, Vito, Playing Racing, Mario the Hedgehog, Pancake KPS, Neso X, Sim Szczeczak bez nazwy, Żubotny, Lil Pomidor, Cosgame.pl, Piotr Harduch, Junior Game YouTube, Nichoa, XGame, Xtream.pl, Kupszyl, Michael, Korka 12, Kłack 11, Bartek ADM, Explaki, Bacze Fire, Player 14, Ja26, Szczączek.pl, Mikołaj Games, Damno, Demus, Misy, Jalapeno, Tomek 839, Banner z 106, Fibu, Samuś, Mario Forever, Toksycznie, Baka, Captor, Adam Zix, Mastercard, Kaloryfer, Mario, Hasia, Fox, Zosia, Zedmik 11, Talczyk, Skywalker 678. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!